Cześć, witamy wszystkich w kolejnym odcinku, tym razem bonusowym. Dzisiaj będziemy rozmawiać o najnowszej kampanii narracyjnej od Corvus Belli. Ja jestem Gordon, a ze mną jest... Jezus, siemano. No więc dokładnie wczoraj Corvus Belli pokazało nam nową kampanię narracyjną. Jest to już kolejna z rzędu po The Talos Fall czy Uprasingu. I tym razem jest to związane z Monday Ruby, która jest saczą. I ta kampania będzie miała wpływ narracyjny. Jaki? Jeszcze nie wiemy. Ale podsumowując na starcie, co to jest i jak to wygląda, żebyście mogli już mniej więcej wiedzieć, co trzeba zrobić, kiedy i jak. Zaraz to będę opowiadał w dużym skrócie, a potem już z takim luźniejszym pitoleniem opowiemy trochę o lore, opowiemy o profilach, opowiemy o samych misjach. No, więc do dzieła. Sama kampania, która odbywa się aktualnie, jest skupiona wokół nowego modelu, czyli Ruby Monday i wokół historii związanej z nią, gdzie będą 4 misje fabularne. Pierwsza została opublikowana wczoraj. Każda z tych misji będzie rozgrywana przez 2 tygodnie. W sensie nasza społeczność będzie mogła przez najbliższe 2 tygodnie wrzucać wyniki naszych gier do systemu Corvus Belli, gdzie każde ze zgłoszeń będzie losem w losowaniu Macebreakera, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku, więc naprawdę warto wziąć udział, oraz dostaliśmy jakieś informacje, że zwycięska frakcja coś otrzyma, albo jakoś będzie wyróżniona. Nie mamy zielonego pojęcia jak, nie mamy zielonego pojęcia, czy to będą nowe jednostki, misje, cokolwiek. Zobaczymy. Natomiast co wiemy dzisiaj? Wczoraj była pierwsza misja, kolejna będzie za tydzień i tak przez 4 tygodnie będą się pojawiały nowe misje na Infinity Geist. Link będzie w komentarzu, w opisie filmiku. Do tego, jak zgłaszamy, potrzebujemy mieć gracza, imię, nazwisko, mail obu graczy, frakcje, którymi graliśmy, wpisujemy kto wygrał, nie ma opcji na razie na remis i na koniec najlepiej wrzucać zdjęcia z naszych gier. I każdą misję można wrzucić wiele razy. Jezus, chciałeś coś dodać? W sensie jeszcze jest miejsce na krótki opis i nie chodzi o to, że jedną zagraną grę wrzucamy wiele razy, tylko możemy tę misję zagrać tyle razy, ile chcemy. I jedno pytanie, bo powiedziałeś raz, że jest tydzień, a drugi raz, że są 2 tygodnie. No to dla sprostowania. Co tydzień będzie publikowana nowa misja, ale na wrzucenie wyników z naszej gry są 2 tygodnie. Okej, dobra. Czyli cała akcja będzie trwała trochę ponad miesiąc. No, na początek lipca i teraz tak, na przykład my w Trójmieście dostosowaliśmy naszą obecną ligę, żeby właśnie rozgrywać te mecze i żeby brać udział aktywnie w tej kampanii i warto pamiętać, żeby właśnie zgłaszać, bo będą z tego jakieś wyniki. Już widziałem, że wczoraj ludzie zgłaszali. Co ciekawe, u nas mieliśmy wczoraj wtorek z Infinity na ujeździsku i już 2 gry zostały rozegrane, ale o szczegółach już powiemy może trochę na koniec. Chciałbyś coś dodać jeszcze, Jezus? Nie. Możemy przechodzić do lora. Dobra, to lecimy. To co, opowiesz nam o Shinju? Postaram się. O co chodzi? Może zacznijmy od kontekstu, bo w tle przygotowujemy się do takiego konkretniejszego odcinka o lorze Infinity, natomiast tutaj powiemy o takim małym wycinku, który w sumie też jest takim najnowszym dodatkiem do loru. Najnowszą planetą skolonizowaną przez ludzi jest Shinju, tam gdzie właśnie jest Panoceania i JSA. Możecie to znać z operacji Sandtrap. Tereny z Sandtrapa to jest właśnie Shinju. Planeta mało przyjazna, ale taka, że da się żyć. I na początku wydawała się stosunkowo mało ciekawa, żeby nagle stać się centrum zainteresowania wszystkich supermocarstw, bo odkryto tam dużą zawartość ruin jakiejś starożytnej obcej cywilizacji, która nie należy do kombinatu, ale są wskazówki, które pozwalają stwierdzić, że była jakoś sprzymierzona z tam Cechi Digesters, czy Cechi Digester, Dokładnie. inną antyczną cywilizacją, na którą kombinat się strasznie czaił w naszej human sferze jakiś czas temu.
Dobrze mówię? Tak. A sama rasa jest nazwana przez japońskich naukowców jako Haisha, czyli pokonani. No, natomiast takie tam, kurde, mądrale opisowo wszystko nazywają. Tak czy inaczej, jest strasznie dużo ruin, ewidentnie planeta była wcześniej zamieszkana i została zniszczona w wyniku wojny. Jest pełna zon z zaburzeniem, jak to, kwantowe zaburzenia, anomalie kwantowe, jak to nazwiemy? No to są te kłazy, które widzieliśmy już wcześniej, tylko tym razem L w ramach tego, że wszyscy jesteśmy kombinatem, o czym będzie oczywiście w kolejnych odcinkach, dostaliśmy technologię, która stabilizuje. W ramach ograniczonej wymiany handlowej. Więc jakby dostaliśmy tech od jednych obcych, żeby kopać w ruinach i grobach innych obcych. Ci obcy, którzy dali nam technologię, mają w tym oczywiście bardzo duży interes, żebyśmy my to robili. Też. No i, więc mamy planetę, która jest stosunkowo niebezpieczna. Są tam okazy megafauny, jakieś gigantyczne dinozaury, stworki, inne rzeczy. Wyszło, że też jakby planeta jest pełna plagi, która na początku wydawałaby się być chorobą. Okazało się, że to jest tak naprawdę wojskowy rodzaj jakichś nanobotów, które się osiedlają w ciele, żeby potem zachowywać się jak nanowirus i po prostu człowieka zabijać. No i teraz nagle jest pełno ruin, które plus minus przypominają trochę znaną i lubianą ze Stalkera Zonę. Tylko że jest tego dużo. Znaczy ja bym tutaj dodał jeszcze dwie rzeczy. To ten nanowirus, właśnie dlatego noszą te maski, bo mamy atmosferę, której można oddychać, ale te maski na wszystkich fenekach, czy na nowym nomadach właśnie są po to, żeby chronić przed tymi nanobotami. Już są, z tego co czytaliśmy, już są jakieś funkcje leczenia, że po prostu wykrywają, że dana osoba ma i mogą to jakoś leczyć. W związku z tym, że dosyć dużo osób na Shinju ma to, musieli się z tym pośpieszyć. I jak o tym myślę, przypomniała mi się ważna rzecz. Outbreak jest z tym związany, właśnie z tym nanowirusem, czy to nowa misja. I mamy właśnie dużo naukowców też stwierdziło, że ta rasa pokonanych, Haisha, najprawdopodobniej miała fizjonomię podobną do ludzi, ponieważ na nich i na nas działał ten wirus. A patrząc na to, najważniejsza rzecz, o której Jezus nie wspomniałeś, jest to, że Japończycy po raz kolejny wszystkich zdradzili, tak jak zrobili to z Wielkim Imperium Eugene. Ale to nie ma... teraz to nie ma z niczym związku teraz. No, ale znowu zdradzili. O tym oczywiście więcej opowiemy, bo są zdradzieccy. A na samej planecie, żeby nie było, są wszyscy. Łącznie z tym, że pierwszy raz według Corvus Belli, bo my nie jesteśmy tego pewni, na Shinju jest placówka naziemna nomadów, ale o tym też mówiliśmy w poprzednim odcinku. Dobra, wróćmy. Ale tak jak Gordon mówi, wszyscy się zlecieli, głównie dlatego, że nagle takie stężenie ruin i artefaktów, co daje możliwości skoków technologicznych nie wiadomo czego. O12 stara się na wszystkim trzymać łapę, próbuje tego pilnować, ale cały czas są rejony sporne, gdzie biegujemy się, zabijamy, kradniemy, podpierdalamy naukowców i wszystko inne. No i jest atmosfera bardzo dzikiego zachodu i w takim jakby braku zdrowej tkanki społecznej jakoś ludzie próbują się odnaleźć, co powoduje, że możemy przejść do kolejnego rozdziału, czyli kim są sacze. Jednostki, które do tej pory wystawiamy, mają tanie booty i są lepszym workorem, ale pewnie mało kto się interesował w ogóle o co chodzi. Dobrze mówię? Dokładnie. Znaczy, ten granat jest dosyć fajną rzeczą, ale tak, mało się interesowaliśmy. Dobrze, to teraz tak. Sacze, profil saczy właśnie widzicie przed swoimi oczami. Ja muszę sam zobaczyć. Nie wiem, czy Jezus, ty masz ten profil saczy przed sobą? Mam. To może opowiedz o nim, ja coś dorzucę. No Sacza to prosty irregular model. Ma 2 profile, z czego jeden jest dostępny tylko dla Ariadny. Flash Pulse, +1 do bursta na elektromagnetycznych granatach, stun pistol. Wszystko non-lethal. Śmieszny jednomodowy model, który ma 3 BTS-a, 11 BS-a, 12 Physicala, 13 VIP-a, 0 armora, sylwetka 2, bo to człowiek. No to takie totalnie nic ciekawego. Znaczy, nic ciekawego. Ma booty, kosztuje 6 punktów i jest specjalistą z Fort Implementem.
i do tego ma jeszcze Climbing Bluesa, więc no okej, jest to bardzo fajny workcore, który poza flash pulsowaniem dostaje booty, może robić swoją wersję Secure HVT, ma też swój znacznik, który pozwala mu od razu odpalić właściwie w pierwszym rozkazie drugie booty, więc jest to taka trochę randomowa jednostka, ale za 6 punktów, no jest taka, jeżeli ktoś ma workora i 3 punkty, no to Sacza jest trochę takim auto-includem. No i No tak, w związku z tym, że mamy granaty plus 1 bursta, to fakt spekulatyw granatów w tym sezonie bardzo wzrósł. ale też tani specjalista, no mówmy się, nie ma powodu, żeby jej nie brać. A Tak. jeszcze Ariada ma na nie disco bola Znaczy ja, za 2 punkty ekstra. tak, jak zacząłem pierwszy raz, czy ma disco bola za 8 punktów i byłem przekonany, że on trafi do Invincible Army, to normalnie machałem ogonkiem. Bo to był auto-include dla mnie. Niestety Problem jednak, mają armie, które już dużo mają irregularów i ten jeszcze jeden konkretny jest takim trochę kulą u nogi. to prawda. Znaczy, mamy to, że mamy specjalną zasadę tego ITS-a, mamy to, że ona jest w ITS pakach. Sama fakt, Sacza właśnie to jest poszukiwacz z japońskiego i bardzo fajnie wpisuje się w aktualny sezon. Nie no, w ogóle gdyby nie był ten sezon fabularny, to podejrzewam, że Sacza by nie istniała, no bo chodzi o Shinju, chodzi o poszukiwaczy skarbów, wyrzutków społecznych, no cokolwiek można powiedzieć o stalkerach z gry Stalker, czy z tego uniwersum, no to Sacze są czymś na tej zasadzie, są i przewodnikami, i niezależnymi odkrywcami, próbują się obłowić, odkryć, znaleźć sens życia, dokopać się do jakichś tajemnic antycznych tych ruin. Przy okazji też właśnie są wynajmowanymi specjalistami i przewodnikami przez regularne armie i specjalne drużyny. Tylko to jest taka mała różnica, jeśli chodzi o Sacze i Stalkerów, bo tutaj one są też trochę takimi gwiazdami. Bo na przykład i są seriale z nimi w telewizji, i są reklamy. Tak jak widzimy, ten model nie jest tak bardzo, w sensie jest trochę taki flashy. Wyjęty spod prawa. Tak, teraz widzicie ten model, gdzie mamy królicze uszka. On jest ładny, ta główka mi do końca nie pasuje. Chciałbym tą twarz na przykład tam mieć, albo cokolwiek. Vibe jest bardziej niż takiego, jakby powiedzieć, Obzartusa, co kogoś, kto szuka sensacji. Poszukiwaczy przygód. Takie tiktokerki w wersji Obca Planeta szukamy skarbów. Trochę tak, tylko też te skarby, no pomijając jakby samą plagę nanobotów, tam jest pełno też niebezpieczeństw, więc jakby no, śmiertelność Sacz jest całkiem duża. Jest takie trochę życie na krawędzi, więc przyciąga też specyficzny typ ludzi. I tu możemy przejść do zjawiska Kazureibu, albo jak się to wymawia. Ja nie mam zielonego pojęcia. Ale załóżmy, że tak. Tak czy inaczej. Lokalni mieszkańcy, w tym jakby prym wiodą Sacze, stwierdzili, że będą sobie w ramach tego takiego niestabilnego życia na Shinju, gdzie część z nich pewnie jest w trakcie umierania, część się boi, że może być zakażona i zaraz umrze, gdzie stwierdzili, że będą odpierdalać Carpe Diem, no i robią gigantyczne rejwy na środku pustyni, które najczęściej są związane z okoliczną strefą zaburzeń kwantowych. Często te rejwy są robione w tych strefach, ludzie tam szukają, nie wiem, połączeń z Bogiem, odnajdywania siebie. Taki Burning Man. No, Burning Man jest taki dla japiszonów, jest bezpieczny, a tutaj po prostu jesteś w stanie nie przeżyć tej imprezy. Burning Man, ale w Czarnobylu. Burning, idealne. Tylko w Czarnobylu, w którym można znaleźć artefakty. I to idealnie podsumowuje. Na planecie. Tak. Tak, no. Znaczy, w ogóle Shinju i to, co się tam odwala z Saczami, też ma trochę taki vibe Borderlandsów. Troszeczkę. Tak, bardzo, nie? Wszystko jest takie kowbojsko, dziko pojebane. No, znaczy... Przepraszam, dałem przekleństwo. Dobra, to się wytnie. A wracając, inaczej, to ja tutaj... Znaczy, byłem w Czarnobylu i to jest specyficzny klimat, zgodzę się totalnie, że to jest ta strefa, jak to działa. Dobra, jak to teraz o tym pomyślałem, ja widzę już tych kopników z disco, z lampami w Czarnobylu, tak, obok kopuły. W tych wszystkich pustych ja to już widzę, tak, to okej, to by było. Nie? Tak. Tylko tu jest technologia przyszłości, masz lasery, stroboskopy przy okazji z komórki.
I to na pewno wygląda o wiele bardziej widowiskowo. Dokładnie. Słucham? Nanoscreena. Właśnie dzięki temu znaleźliśmy nanoscreena, nie? Więc to jest ta technologia, której szukamy. I albedo. Tak jest. Więc lokale się żyją w specyficzny sposób. No i tu dochodzimy do postaci Ruby Monday, która zaczynała w sumie jako osoba trochę bez celu w życiu. Stała się saczą pod jakby stała się saczą pod przewodnictwem bardziej doświadczonych poszukiwaczy przygód, gdzie zdobyła swoje pierwsze szlify, po czym spotkała ją seria niefortunnych wypadków. Osoby zginęły, w tym jakby zniknął jej nauczyciel. A ona dość szybko dostała łatkę pechowej osoby, z którą jak się gdzieś pójdzie, to raczej ona wróci bez ciebie, więc trochę jej biznes siadł. No i skupiła się na byciu DJ-ką, może niekoniecznie, ale organizatorką Kazu Rave'ów. Czy Kazu Rave'u i liczba mnoga, jakkolwiek się to wymawia. Kazu Rave'ów, o. Tak. Gdzie stała się lokalną gigacelebrytką. Po czym coś się stało. Zniknęła na tydzień. No i wróciła w swojej technoorganicznej formie, gdzie ona twierdzi, że nie pamięta niczego. Natomiast ewidentnie już nie jest człowiekiem. Znalazła jakąś technologię, która się z nią scaliła. Według Lora ta technologia powoli ją pożera, natomiast ona cały czas jest świadoma i znajduje ukojenie w całotygodniowych rave'ach. Dalej będąc celebrytką, jednocześnie przez to, że ma kontakt z tą technologią, nagle stała się najbardziej rozrywaną saczą na planecie, która faktycznie ma najlepsze osiągnięcia i odkrycia, dzięki temu, że po części stała się tym ksenotechem. Dokładnie. Ma teraz techno-organik i jakby powiedzieć, wszyscy chcą z nią współpracować, szczególnie duże korporacje. Niekoniecznie nawet, żeby coś znalazła, tylko żeby mieć okazję i ją zbadać. Przynajmniej chcieli, bo nasza kampania zaczyna się w momencie, kiedy Ruby Monday zniknęła. Dokładnie. Mamy jego audiologa, w którym jest powiedziane, że jeżeli zniknie albo wejdzie do kościoła, zostanie on ujawniony. I właśnie jest na stronie Corvus Belli. Link też dorzucimy do opisu. I co, zaczynamy o tej misji? Czy może jeszcze profil? Przede wszystkim, zanim Ruby Monday zniknęła, czy nawet teraz jak gramy jej misję, to cały czas część frakcji może ją wystawić jako taką super saczę. No i jest jej profil, na przykład Corregidor ma do niej dostęp. Tak. Mówimy o profilu teraz? Tak, powiedzmy o profilu. Alef też ma, przynajmniej w OSS-ie, i właśnie jest limitowanym modelem w Macebreakerze. Dobra, ja też szybko. Teraz już wiemy lorowo, kim jest ta postać, natomiast patrząc na jej profil, trochę zachodziliśmy w głowę, o co chodzi. Tak jak Sacza to jest profil, który prawie każdy sobie wciska do rozpy. Tak Ruby Monday jeszcze nie widziałem i nie wiem, czy zobaczę, bo jest dość specyficzny. Utrzymuje klimat saczy pod tytułem wszystko jest non-lethal, ale płacimy więcej, bo jest ciężką piechotą z 2 łądami, 3 pancerza, 6 BTS-a. Jest odporna na immobile typu B. Dodżuje na +3. Mocno strzela, jest technoorganiczna, więc można ją leczyć gizmokitami i medykitami. I dostaje poza Flash Pulsem jeszcze Adhesive Launchera. Ale jeżeli się nie wrzuci na niej czegoś za booty, no to płacimy 20 punktów za... Heavy Infantry, które się nie linkuje. No, tak. Które jest specjalistą, ale nawet straciła fort deploymenta, więc tak... Mi się nigdy nie zmieściła, cokolwiek wymyślałem, nie widziałem jej na stole i o ile nie będzie jakichś bonusów za wystawienie do jakichś specjalnych misji, to też jej nie widzę. Ta jednostka jest taka, ona nawet nie jest gimmickowa, właściwie nie wiadomo, co ma robić. Więc, okej, klimat i figurka fajna, ale nie będziemy jej reklamować, bo jest trochę bez sensu, przynajmniej według mnie. Kompetytywnie jednak na stole jej nie zobaczymy. Najprawdopodobniej zobaczymy model,
który będzie robił zasacze. Tak, na przykład, bo okej, no, mamy bardzo fajny model postaci kobiecej, która jest trochę właśnie scyborgizowana, przypomina trochę Zoi, natomiast nie widać po niej, że to są dwa łądy i ciężka piechota. Więc można ją wystawić jako kogokolwiek właściwie. Albo HVTK. No nie, no, ma miecz, ma pistolet, HWTC raczej Nie, są jak ona niezbrojeni. siedzi przy głośniku, to ma coś, ma bronię, dobra. No, właśnie widzicie. A nie, no, panie. No. Nagrywamy ten odcinek dosyć na wariackich papierach i jeszcze dzisiaj powinien być opublikowany. Słuchajcie, to co, przechodzimy Tak do raczej. misji? Sasza zniknęła i odpaliła szereg swoich komlogów, które właśnie nakierowują nas na pierwszą misję, o której opowie Gordon. No, to teraz chwilę pogadamy o misji. I teraz tak, o co chodzi w misji? Docieramy do jednego z takich Kazurejbu, o których wcześniej mówiliśmy, gdzie jest impreza, Ruby Monday nie ma, no i szukamy informacji o niej. Czyli wystawiamy 5 modeli na stół, które nie są HVTK-ami, więc można je wystawiać na budynkach i w czasie gry losowo będziemy patrzeć, który z nich ma informacje. W czasie pierwszej rundy losujemy 2, potem losujemy kolejnych 2, nie mogą być ci sami i na koniec zostaje nam ostatni. I mamy tu w tym momencie i skanowanie, i przytrzymanie każdego z Intel karierów, a na koniec mamy dominowanie tego najważniejszego ostatniego, czyli kto ma więcej punktów, więc teraz tak, łącznie możemy uzyskać 5 skanów, czyli 5 opeków. To jest tak, jeżeli już ktoś zostanie zeskanowany, to przeciwnik dalej może go zeskanować. Potem na koniec każdej rundy trzeba sekurować interkariera i na koniec gry dominować tego najważniejszego ostatniego. Kolejnym elementem losowym tej misji jest fakt, że mamy 4 eklipsy, którzy gracze kładą przed grą na stół, każdy po 2 i mamy fakt, że to są eklipsy dyskotekowe, które będą latać po planszy, czyli na początku każdej rundy losowo przemieszczają się po planszy i to jest fakt, który mamy z poprzednich ITS-ów i ja pierwszy raz widzę na oczy, czyli może Jezus powiesz nam trochę więcej o skaterze? Generalnie te eklipsy się poruszają. Na początku je kładziemy, potem na początku każdej tury one sobie się ruszają 8 cali. Jeżeli ktoś z nowych graczy się interesował, o co chodzi z tymi strzałkami na blast markerach, no to jest właśnie skater. Kiedy wszystkie blasty potrafiły skaterować, teraz wracamy do tej mechaniki, także nasze lasery z Rave'a skaterują sobie, oślepiając wszystkich w różnych miejscach. Nie mogą wypaść poza planszę, jeżeli mają wjechać poza planszę, odbijają się i skaterują resztę tej drogi, którą mają do przebicia w innym kierunku. To powoduje, że armie strzelające mają duży problem. Te eklipsy bardzo tną pole bitwy. A jednocześnie fakt, że trzeba co turę ganiać za innymi cywilami i być bardzo mobilnym na planszy, no jakieś takie gunliny startujące z deploya będą miały problem. No i dlatego armie, które mają CC, dobre CC, będą naprawdę miały łatwiej w tych misjach. I o tym właśnie... Tak jak Gordon powiedział, to nie są HVTki, ale są cywilami, więc nawet jeżeli akurat to nie jest akurat w tej turze ten cywil, to nic nie szkodzi go ewakuować i gdzieś sobie go zabrać. Tak, możemy sobie z nimi latać, to też jest fakt. Czyli możemy się trochę zabunkrować. Chłopaki już grali tą misję u nas. Było to ciekawe urozmaicenie. Ta losowość nie przeszkadza, ale warto być chyba jednak drugim. Bo jednak punktujemy na koniec i też te gunliny nie są takie łatwe. Wydaje mi się, że można tutaj, jeżeli jest się ktoś doświadczonym graczem, jest szansa, że można być drugim, jeżeli początkujący, to jednak dalej w tej edycji uważam, żeby zawsze zaczynać. Święta prawda. Nie wiem, chcemy coś jeszcze dodać? Wystawienie klasyczne 12 cali, no tak jak Gordon powiedział, tak naprawdę idąc pierwszym możemy łatwo tylko skanować cywili. Wszystko inne się skoruje pod koniec rundy, więc trzeba jeszcze wystać.
Zwłaszcza sekurowanie Intel Carrier jest o tyle trudne, że po prostu trzeba mieć czyste 8 cali naokoło tego Intel Carriera, więc jest to stosunkowo trudne. Chyba, że się go właśnie ewakuuje się z nim, ucieknie w jakiś kąt. Poza tym taka fajna, szalona misja. No, jest to na pewno całkiem inne niż misje, które mamy obecnie w sezonie, a szczególnie, że to jest ten skater. I czekamy na kolejną misję w przyszły wtorek, w którą też na pewno zagramy. I to zachęcamy do gier, zachęcamy do rzucania. Pamiętajcie o zdjęciach, żeby je wysłać do korwusów. Pamiętajcie, że można zgłaszać w ogóle, żeby wygrać Macebreakera. No i też pamiętajcie o subskrypcji naszego podcastu i zapraszamy do kolejnego odcinku. Na razie. Zapraszamy gorąco. Hej.